Siemano, witam Was po dłuższej przerwie. Dzisiaj na grzyby. W zupełnie widzicie innych sceneriach niż normalnie się chodzi na grzyby, bo szukamy zupełnie innych gatunków. Także zapraszam Was do oglądania. Tylko trzęsak, on jest chyba pomarańczowy. Trzęsak pomarańczowy. Chyba tak się nazywa. Szukam dalej. No jedyne co, to mam tutaj pełno ziomków. Trochę co? Jak w jakimś Czarnobylu. Także w tamtym lasku, w którym byłem przed chwilką, w zeszłym roku znalazłem mnóstwo smardzówek. Smardzówki, ja mówię na naparstniczki czeskie i stożkowe chyba. Chyba tak. Sekcja komentarzy dla Was oczywiście. Więc jak coś, to poprawcie. No i było ich mnóstwo w zeszłym roku. W tym roku nic. No ale tutaj już nakreślę od razu, że no to jest wina w pewnym stopniu biologów, nie? Bo oni zakazują zbioru grzybów zamiast chronić miejsca, stanowiska. No i problem jest w tym, bo gdyby chroniono stanowiska, zakazywano i pilnowano tego, aby nikt tam nie ujeżdżał motorami czy innymi pierdołami, a grzyby pozwolono zbierać, no to te zarodniki by były bardziej rozsiewane. Natomiast jak jest tak, jak jest, no to niestety to widzicie, w zeszłym roku byłem, nic nie zebrałem, bo to jest pod ochroną wszystko. Nie wiem dokładnie gdzie i w jakich rejonach Polski, więc znowuż sekcja komentarzy dla Was. Gdzie jest to, wiecie, możliwe do zbierania, gdzie nie. Ale właśnie no problem jest w tym, że no nie jest to dobrze zrobione, przez co jeden z najszlachetniejszych grzybów w naszym kraju, bo wiele osób myśli, że to prawdziwek, natomiast no bardzo mocno się mylą, bo właśnie takie smardze, czy trufle, czy siedzą sosnowy, ja oficjalnie uważam, że taki jest, czy tam ten jodłowy, dębowy, jak go zwał, tak zwał, to są grzyby takie naprawdę. No. Więc no tak jest, jak jest. Ja jestem w przepięknej scenerii. Już Wam... Kocham ten nowy telefon, bo mogę to robić, przerzucać kiedy chcę w czasie nagrywania i nie muszę stopować nagrywania, może tak. Więc dla mnie petarda. Zobaczcie. Wisełka. Także ja jestem naprawdę w takiej dziczy. Mimo tego grzyby się tutaj nie czują dobrze i postanawiają sobie pójść w cholerę. Nie znalazłem żadnego. Chodzę po takich typowych ich klimatach, czyli dużo materii takiej zdechłej, bardzo dużo takiej no, ściółki, grubej ściółki i nie ma ich tu. Nie ma ich tu niestety, ale tak jest. Przepraszam, że nie patrzę w tą kamerę, ale staram się tutaj znaleźć chociaż jedną Wam uchwycić. Niestety nie. W zeszłym roku naprawdę bardzo dużo ich widziałem. Miałem możliwość zerwać, oczywiście nie zrobiłem tego. Także dość tego gadania. Jedziemy i ja to jestem nauczony, że jak jedno mi nie wypala, to działamy na drugie. Tak, dobry biznesmen każdy ma w głowie. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. I co? Lecimy poszukać drugiego cwaniaczka, który występuje o tej porze roku. No i dla Was taka chuba. Także taka mała podpowiedź, czego idziemy szukać. To też chuba. Coś tam w ogóle z tamtej strony chciało się ze mną przywitać w krzakach. Ja stwierdziłem, że nie mam zamiaru, bo nigdy nie wiesz, czy to łoś. Już jak dziki
Bo dziki są płochliwe, wystarczy pokrzyczeć na nie trochę. Zależy w jakim okresie też, nie? No to zawsze tak jest. To na wszystko możecie trafić i będzie agresywne. No chyba, że na chomika europejskiego. Ten jest wiecznie wkurwiony. No, ale coś mnie tam próbowało starannie wypłoszyć i to coś dużego, więc myślę, że może być jeleń albo łoś, bo słyszałem jak tym napierdziela tą głową i takie w te drzewa tam. Także czasem trzeba uważać, nie? No ale jest wcześnie rano, a ja lubię tak chodzić, bo nikogo nie ma. No to właśnie tak się to może skończyć, nie? Taka przygoda. Starorzecze Wisły oddzielone wałem dawno, dawno temu. Zostało taki stawik, taki dół. No i mamy. Pochodziłem. Szedłem w tą stronę, w drugą stronę, więc go nie widziałem i z tej strony go zobaczyłem. Co prawda to jest zarodek dopiero, ale już widzicie, piękny, grubiutki, by był bardzo smaczny. Ja nie zrywam w tym roku. Jak coś, to on jest przy oczyszczalni ścieków w Fordonie. W sensie, no fordoniacy będą wiedzieć, o co chodzi. To nie jest typowo oczyszczalnia, ale przy oczyszczalni ścieków. Także z tej strony, o, tutaj taki, zobaczcie, nawet malutki zarodek, ale ten malutki zarodek się przemieni bardzo, więc jest. Szukaj, znajdziesz, zobaczcie, to bym w życiu nie zauważył. Tutaj cyk, taki malutki i z tej strony idziecie i jest większy. No, jak chwilę się poczeka, to ta bułka, co wygląda jak jakaś komórka, jak komórczak z Dragon Balla, zobaczcie. No to on po prostu zmieni się w taki piękny, rozłożysty wachlarz. No i będzie więcej go, tak dalej. Ale oficjalnie uważam, że ten malutki, taki świeżutki jest lepszy. Jest znacznie lepszy niż tam są te dwa piękne, niż taki, patrzę z tej strony też tutaj, nie ma, niż taki już starszy, ze względu na to, że ten jest bardziej mięciutki. Starszy troszkę już jest bardziej twardy, już mniej tego smaku. Ten jest bardzo intensywny, także to jest taki grzyb, który w tej postaci jest według mnie najlepszy, ten dolny, bo ten górny to jeszcze by mógł porosnąć, nie? Więc jak ktoś ma tutaj okolicy jest, to a dużo znajomych gdzieś mnie tam oglądało, no to macie tutaj ode mnie sprzedaż miejscówki. O, tam ledwo widać, nie? Ja bym się w życiu nie skapnął. Nie wiem, czy nie trzęsę za bardzo tym telefonem, ale no i takie tu chodzenie jest za nim. Jak widzicie, już zaczynają ruszać, więc nie wiem, czy nie pierwszy. Tego gdzieś tam, to gdzieś nakręcę. Aha, miałem sobie pacnąć zdjęcia, więc idę zrobić zdjęcia. Także budzi nam się świat grzybów pomału. Myślałem, że w ogóle nic nie znajdę dzisiaj. W ogóle też tak a propos, tutaj poumierało mnóstwo wierzby. Bardzo dużo. O, tutaj widać, ale czasem nie bóbr postanowił, że zrobi tutaj po swojemu. O, żabki skaczą. Chyba bober. Chyba ewidentnie bober tutaj. Nawet oskubał, tak widzicie, obiadł, bo to jest jego pożywienie. O. No i to wygląda jak wygląda, nie? No ale ma prawo. To jego teren, nie? Zresztą to jest jakiś park. To nie jest żadna tam woda, na której można łowić, tak dalej. Tutaj rolnik ma obok pole. Tam jest ta słynna oczyszczalnia ścieków w Fordonie. Także się kręci, nie? Się kręci tutaj. Ja tu wpadam, bo już tutaj nie mieszkam. Nie mam nic wspólnego praktycznie poza jakimiś tam małymi sprawami w urzędach do pozałatwiania. Tak jak dzisiaj właśnie. No i cieszę się, że udało mi się cokolwiek znaleźć, cokolwiek wam pokazać, nagrać. Fajnie. Ale no jest mi przykro trochę, że tych smarcówek tam
nie ma już, nie? Byłem przekonany, że się pojawią po prostu w odpowiedniej porze. No ale tak to jest. Tu późno jesienny już temat. O, widzicie? Także w tym roku już go nie ma. W tym roku już go nie ma. No i tak zauważyłem bardzo, że one przeskakują z drzewa dosłownie na drzewo. W jednym roku znajduję go tu, zaraz w następnym na innym drzewie. Za 2 lata to drzewo, na którym znalazłem na początku, umarło to całkowicie. Więc tak to różnie jest. Zagadką największą jest dla mnie to drzewo. Pamiętacie na pewno jeden taki filmik mam, gdzie zbierałem je dosłownie tam, do góry wlazłem na drzewo. Racji, że ja tam jestem pół człowiek, pół małpa, jeśli chodzi o drzewa. No to sobie poradziłem świetnie. No ale to drzewo jeszcze ma się świetnie, więc zobaczymy. Bo to było w zeszłym roku, więc myślę, że za dwa nawet lata, myślę, może mieć problemy to drzewo, w sensie chorobowe. Ale to jest na razie tylko moja teoria. Praktyka, zobaczymy jaka będzie. Chyba za dużo gadałem. Dzisiaj za mało pokazywałem. Ale tak jest z tymi wiosennymi grzybami, że jest więcej gadania jak zbierania i tak to już wygląda. No ale cieszę się, że możemy się spotkać z powrotem na kanale. Postaram się, ile będę mógł, do tych filmów dawać więcej. I tutaj dla wszystkich, którzy dotrwali do końca, czy jesteście zaciekawieni budowlą wędzarni, takiej murowanej, ale też kuchni ogrodowej? Jak tak, to dajcie znać. Na razie, trzymajcie się.